Cześć! Dzisiejszy odcinek skierowany jest do osób, które chciałyby dostać pracę w międzynarodowej korporacji na stanowisku, które wymaga znajomości Excela. Zapraszam. Zaprezentuję dzisiaj przykładowy test, który mógłby się pojawić podczas rozmowy rekrutacyjnej w dużych, zagranicznych, także tych najbardziej znanych firmach. Pytania testowe przygotowałem sam na bazie własnego doświadczenia z różnych korporacji. Pytania te uwzględnią absolutne minimum, które trzeba znać i co niemal na 100% pojawi się na takich testach, jednakże każda firma oczywiście może uwzględnić w swoich testach również inne formuły czy opcje dostępne w Excelu. Pytania testowe przygotowałem w języku angielskim i formuły zastosowane do rozwiązania testu również będą angielskie, gdyż we wspomnianych firmach możemy oczekiwać testu w języku angielskim. W pierwszej zakładce mamy do dyspozycji dane źródłowe, do których następnie znajdziemy 5 pytań testowych. Przeczytam najpierw wszystkie polecenia, a kto będzie chciał się chwilę samemu zastanowić nad pytaniami, będzie mógł zrobić pauzę i wrócić później do dalszej części filmu. Task pierwszy. Calculate the total 2021 cost for Paris. Task drugi. Calculate the total 2022 revenue for Poland in Polish zloty. Task trzeci. Calculate the total revenue in 2020 for all locations. Dodatkowa informacja. Euro exchange rate for Polish zloty 4.40. Task czwarty. Use formula to calculate how many projects have been supported in Berlin in 2020. I task piąty. In the tab Data in column G, assign for each location the name of the director. To mi się podoba. O to chodzi. W pierwszym zadaniu mamy policzyć całkowity koszt w roku 2021 dla Paryża. Możemy tutaj zastosować dwie opcje, aby to zrobić. W zasadzie to nawet trzy, ale opcję manualnego szukania danych i ręcznego liczenia odrzucamy od razu, gdyż danych źródłowych moglibyśmy mieć nawet kilka tysięcy wierszy czy kilkaset tysięcy wierszy, dlatego chcemy te dane policzyć automatycznie. Zatem pierwszy sposób, najłatwiejszy, to zastosowanie tabeli przestawnej, czyli pivota w języku angielskim. Zaznaczamy nasze dane źródłowe, klikamy Insert Pivot Table, wybiorę sobie tutaj istniejący już worksheet jako lokalizację i zaznaczę komórkę w zakładce Task 1, na przykład A5. Potwierdzam. I teraz musimy spojrzeć, co konkretnie mamy policzyć. Koszt w roku 2021 dla Paryża, czyli te kryteria nas interesują. Możemy sobie wybrać location we wiersze, w rows. Rok w kolumny, a koszt jako wartości. Na naszym pivocie widzimy, że koszt dla Paryża w roku 2021 wyniósł 312 500 euro. Jednakże możemy w poleceniu zostać poproszeni, aby nie używać pivota
W takim wypadku drugim rozwiązaniem będzie zastosowanie formuły SUMIFS. Po polsku sumuj warunki. Spójrzmy, jak to działa. Wybieramy formułę SUMIFS. Pierwsze, co musimy wskazać, to zakres sumowanych danych. Tym zakresem będzie kolumna cost w naszych danych źródłowych, po czym musimy wskazać oba interesujące nas warunki. Pierwszym będzie na przykład lokalizacja, czyli wskazujemy jako kolejny punkt zakres danych dotyczący pierwszego warunku, czyli jest to kolumna A location i z tej kolumny wybieramy Paryż. Średnik. Drugi warunek, kolumna C rok 2021. I jak widzimy, otrzymaliśmy dokładnie tę samą wartość. Przejdźmy teraz do zadania drugiego. W tasku drugim mamy policzyć całkowite revenue w roku 2022 dla Polski, czyli dla obu polskich miast, dla Warszawy i Gdańska. Tutaj również możemy skorzystać z dwóch sposobów. Pierwszy z nich będzie analogiczny do tego, co zrobiliśmy w przypadku zadania pierwszego, czyli formuła SUMIFS dla obu miast osobno. Czyli sumujemy revenue dla Warszawy w roku 2022 kopiujemy formułę i dodajemy jeszcze raz to samo, zmieniając tylko Warszawę na Gdańsk. Wyszło nam 680 900 zł i jak możemy sobie to tutaj nawet manualnie potwierdzić, taka właśnie kwota mieliśmy ją uzyskać. Drugi sposób wymaga tego, abyśmy w danych źródłowych dodali jedną kolumnę, która podmieni nam wartości z kolumny A w ten sposób, że w momencie, gdy w kolumnie A mamy Warsaw albo Gdańsk, to formuła pokaże nam na przykład Poland, Polskę dla tych dwóch wartości, natomiast w każdym innym wypadku pozostawi to, co jest w kolumnie A. Formuła wyglądać będzie w ten sposób. Jeżeli, i tutaj dodamy sobie jeszcze OR, czyli dwa warunki, jeżeli A2 równa się Warsaw lub A2 równa się Gdańsk, to w tej sytuacji formuła zwróci nam wartość Poland, natomiast w przeciwnym wypadku pozostawimy to, co jest w A2.
I spójrzmy, czy uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Tak. W momencie, gdy w kolumnie A mamy Warsaw lub Gdańsk, to mamy Poland, a dla wszystkich pozostałych wierszy wartość została niezmieniona z kolumny. I mając takie wartości, możemy zastosować SUMIFS tylko raz z tej kolumny G. Sumujemy revenue. Criteria range pierwsze. Nasza nowa kolumna. Tutaj wybieramy Poland. Drugi warunek. Rok 2022. Wynik ten sam. W trzecim zadaniu mamy policzyć całkowite revenue w roku 2020 dla wszystkich miast, lokalizacji. Przy czym, jak widzieliśmy w danych źródłowych, mamy dwie różne waluty. Dla polskich miast polski złoty, natomiast dla pozostałych, dla Berlina, Paryża i Barcelony euro. W związku z tym musimy wszystkie wartości przeliczyć na jedną walutę. Kurs wynosi 4,40, w związku z tym dodamy sobie jeszcze jedną kolumnę, w której przeliczymy revenue na euro. Jeżeli A2 równa się złoty, to revenue podziel przez 4,40. W przeciwnym wypadku pozostaw to, co jest w E2. Żeby dane były bardziej przejrzyste, możemy sobie je zamienić na walutę. Mając odpowiednio przeliczone wartości, możemy zastosować formułę, która sumuje nam revenue w roku 2020. Tutaj zastosujemy formułę SUMIF. Wystarczy nam jeden warunek. W przypadku formuły SUMIF najpierw podajemy, jaki jest ten warunek. Czyli w kolumnie C wybieramy 2020. Tu średnik. A następnie, które dane chcemy sumować.
jaki jest zakres sumowanych danych. Jest to nasza nowa kolumna H. I uzyskaliśmy 723 960 euro. Spójrzmy, czy ta liczba się zgadza. €723 91 eurocentów. Zadanie czwarte. Przy użyciu formuły mamy policzyć, ile projektów było realizowanych w Berlinie w roku 2020. Posłużymy się tutaj formułą COUNTIFs, która zliczy nam wartości na podstawie warunków, które nas interesują. Podajemy pierwszy warunek, na przykład lokalizacja Berlin. Rok 2020. I otrzymaliśmy liczbę 2. Jest to liczba projektów, które Berlin wspierał w roku 2020. Czyli w naszych danych źródłowych były to dwie wartości dla Berlina. Projekt pierwszy i projekt drugi. Ostatni przygotowany task polega na tym, aby w naszej zakładce Data przypisać dla każdej lokalizacji nazwisko dyrektora z poniższej tabelki. W poleceniu mamy podane, żeby to zrobić w kolumnie G. W związku z tym możemy dostawić jedną kolumnę. I posłużymy się tutaj formułą VLOOKUP, czyli wyszukaj pionowo. Poszukujemy wartości z kolumny A. W tabelce z zakładki Task 5 zaznaczamy kolumnę AB. W kolumnie A Excel wyszuka tę wartość, którą szukamy i dla tej wartości przypisze nam wartość z kolumny B. Zakres danych mamy wskazany, następnie wskazujemy kolumnę, z której Excel zwróci nam wartość, czyli kolumna druga, a na końcu wpisujemy 0, potwierdzamy, przeciągamy i możemy jeszcze sprawdzić, czy się zgadza. Warsaw, Jan Wiśniewski, Berlin, Martin Jung. Wartości są poprawne. Przedstawione formuły niemal na 99% pojawią się na testach z Excela w wielu różnych firmach. Także zachęcam do przetestowania wskazanych formuł. A jeżeli film się Wam spodobał, zapraszam do subskrybowania kanału,
aby nie przegapić kolejnych odcinków.